Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości w 2020 roku są ciężarówki do ETS-a i ATS-a. Na liście kandydatów jest sporo ciężarówek, które mają szansę pojawić się w tym roku. O jakich mowa? O tym powiem w tym filmie. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba i witam was w kolejnym odcinku Co z tymi ciężarówkami. Od ostatniego odcinka, który pojawił się w marcu poprzedniego roku, pojawiły się dwie nowe ciężarówki: Renault Range T International Lone Star. Na początku 2019 pojawił się jeszcze Mantec X Euro 6, natomiast w dzisiejszym odcinku pora na ciężarówki, które mogą pojawić się w tym roku. Na początku zacznę od europejskich ciężarówek. Pierwszy na liście jest Ford F-Max, który zadebiutował na rynku europejskim we wrześniu 2018 roku. Jest jedną z najbardziej wyczekiwanych ciężarówek do Eurotracka. Za F-Maxa odpowiedzialna jest turecka firma Ford Otosan, która jest w równym stopniu własnością Ford Motor Company, głównego koncernu Forda, i Koç Holding, czyli największy konglomerat przemysłowy w Turcji. Produkcja odbywa się w fabryce Ford Otosan w tureckiej miejscowości İnönü, więc jak widać F-Max ma w sobie trochę amerykańskości, ale to w dużej mierze Turek. Sprawa z licencją nie jest jasna. Do tej pory wiemy, że rozmowy trwają, jednak jest to informacja z końcówki 2018 roku. Jednak pojawiają się głosy, że Ford jest skłonny do rozmowy, a nawet, że bardzo chcieliby zobaczyć swoją ciężarówkę w grze. Zwłaszcza, że wpłynie to pozytywnie na jej promocję. Władzom Ford Trucks na pewno zależy nad rozgłosem, aby dobrze wbić się w rynek europejski. Prawdopodobnie prace nad modelem ciężarówki trwają. Kolejną ciężarówką na europejskiej liście kandydatów jest Iveco S-Way, który jest też określany jako bliźniak albo kopia Scanii nowej generacji. Ciężarówka należy do włoskiego przedsiębiorstwa Iveco, które jest całkowicie kontrolowane przez CNH Industrial Group, która jest kontrolowana finansowo przez firmę inwestycyjną Exor. Trochę jest to pokręcone jak włoski makaron, tudzież z domieszką trochę amerykańskości, dlatego zostawmy sprawę, kto do kogo należy, z boku. O samej ciężarówce studio nic nie mówiło, nigdzie nie wymieniali jej z nazwy. Jednak bez tych informacji możemy domyślić się, że rozmowy na temat licencji zapewne są prowadzone. Natomiast jak te rozmowy się potoczą, to zobaczymy w bliskiej lub dalekiej przyszłości. Obecnie ciężarówki Iveco w grze dostały licencję niedługo po premierze. Najwidoczniej aż tak ciężko nie było. Jednak jak teraz będzie, no to zobaczymy. Przedostatnim europejskim kandydatem jest Mercedes-Benz New Actros MP5. Należy oczywiście do firmy Mercedes-Benz należący do niemieckiej korporacji motoryzacyjnej Daimler AG. Sytuacja z licencją jest podobna jak w przypadku Iveco, jednak w tym przypadku może być trochę lepiej. W 2019 roku pojawił się dodatek Actros Tuning Pack, który dodaje przedmioty z licencją Mercedesa. Może to też świadczyć, że STS prowadzi rozmowy z Niemcami na temat pojawiania się MP5 w Eurotracku, ale na rozwój sytuacji będziemy musieli poczekać. A na końcu tej listy jest KAMAZ. Nie wymieniam tutaj konkretnego modelu, bo takowym nie mówi się w ogóle. Mowa głównie o pojawieniu się marki KAMAZ w grze. KAMAZ to rosyjska marka, która należy do Rostek, który jest rosyjskim państwowym konglomeratem holdingowym. O tej marce SC wspomniało podczas streamu z okazji wydania dodatku Beyond the Baltic Sea. Wspomnieli, że jeśli studio pójdzie w rozbudowę Rosji w ETS-ie, to będą myśleli nad dodaniem tej marki do gry. Z Europy to tyle. Czas przenieść się za ocean do Ameryki i zobaczyć tamtejszych kandydatów. Na początku amerykańskiej listy kandydatów mamy Freightlinera Cascadia. Należy do Freightliner Trucks, który należy do Daimler AG. Jest amerykańskim kuzynem Mercedesa. O Cascadii wiemy, że jest bliska wydania. Na forum możemy znaleźć zdjęcie kawałka modelu tej ciężarówki, a same rozmowy trwają chyba od samego początku ATS-a. Pierwsze zdjęcie Freightlinera mogliśmy zobaczyć na blogu SCS w poście Track Licensing Situation Update. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna ciężarówka z tego posta, która nie została jeszcze dodana do gry. Następnym amerykańskim kandydatem jest Mack Anthem. Należy do Mack Trucks, która należy do Volvo. O samej ciężarówce mało co wiemy, można by powiedzieć, że nawet nic. Jednak jest pewna rzecz, która sugeruje, że marka Mack może pojawić się w niedługim czasie w ATS-ie. W OpenBecie 1.36 w plikach gry pojawił się dealer Macka. Wyglądem zbliżony jest do dealera Volvo. Wraz z tym pojawiły się pojazdy ozdobne z charakterystycznym psem na masce. Następna ciężarówka to Western Star należąca do Western Star Trucks, który należy, tak jak Freightliner, do Daimler AG. Sama ciężarówka jest częściej wymawiana przez graczy niż przez studio.
Nie ma żadnych konkretnych informacji na jej temat, jednak wraz z prowadzeniem rozmów z innymi markami, studio pewnie też pamięta, aby z Western Star Trucks też się dogadać. Ostatnim kandydatem jest Volvo VNL z 2018 roku, czyli w najnowszej wersji. Oczywiście należy do Volvo. W chwili obecnej w grze mamy starszą wersję, a jak pamiętamy, było nią ciężko i w sumie do gry też weszła ciężko. Podobnie może być w tej sytuacji. Studio jednak zapewnia, że będą walczyć o najnowszą wersję VNL. Trzymajmy kciuki. I to tyle z kandydatów następnych ciężarówek do ETS-a i ATS-a. Ile i jakie pojawią się w 2020, to na pewno będziemy wiedzieć za jakiś niecały rok, kiedy przyjdzie nam podsumować ten rok. Ale teraz coś dodatkowo. Możliwe, że w tym roku pojawi się wersja Official 9.3 do MANa DGX Euro 6. Możliwe, że w tym samym czasie pojawi się dodatek Tuning Pack z licencją marki MAN. I coś o ciężarówce Tesla Semi. SCS udało się porozumieć z Teslą o ciężarówce Tesla Semi, ale nie planują szybkiego wydania. Jest to coś, co obserwują uważnie i mają nadzieję, że wyjdzie do gry w przyszłości. Jest to informacja z 2018 roku. I ważna informacja, którą musimy teraz wiedzieć. Pierwsza tegoroczna ciężarówka ma pojawić się już na początku tego roku i ma być to ciężarówka do ATS-a. Natomiast jeśli ja miałbym wybierać, które ciężarówki pojawią się szybciej z tych wszystkich kandydatów, to do ETS-a prędzej wybrałbym Forda F-Max i Mercedesa MP5 ze względu na to, że jednak te powiązania czy te kontakty, które mogą ułatwić tutaj negocjacje i w ogóle cały proces licencyjny, wydaje mi się, że jednak z tymi tutaj właścicielami tych marek, no to jednak pójdzie lepiej SCS-owi, bo nie wiadomo jak to może być z Iveco, a jak słyszeliśmy na Kamaza będzie trzeba poczekać do tej rozbudowy Rosji. Natomiast w przypadku ATS-a myślę, że tu pierwszeństwo ma właśnie Freightliner Cascadia, na którego czekamy już, tak jak wspomniałem, od jakichś początków ATS-a i on już jest praktycznie na wykończeniu i modelu, jeśli chodzi o licencję. Natomiast myślę, że kolejny kandydat no to jest Mack Anthem ze względu na te ciekawostki, które pojawiły się w ostatniej Open Becie. Natomiast jak wy obstawiacie, dajcie znać w komentarzach. I cóż, to by było na tyle w tym filmie, a więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!